But then I suddenly remembered there is a piece of reef in my fucking home. Dzień dobry kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak stoję z akwarium, co się aktualnie dzieje, podsumujemy sobie pewne kwestie, pogadamy o tym, o kosztach, zobaczycie raz jeszcze, dzisiaj jest 18 marzec, więc zobaczycie sobie jak na stan 18 marca to wygląda, opowiadam Wam w szczegółach, jak teraz to wygląda, jakie są plany też, o budżecie i tak dalej, o kosztach jeszcze raz też powiem, ale jakby najważniejszą częścią tego filmu będzie po prostu timeline taki, zobaczycie sobie w skrócie, jak to wszystko od początku wyglądało. Mam nadzieję, że obejrzycie sobie to, nie wiem, do kawki, do kolacji, jak tam, że będzie też taki fajny, relaksujący odcinek, zobaczycie te wszystkie kroki, te wszystkie moje zmagania jeszcze raz. Ja aż sam po prostu się stresuję, jak myślę o tym, żeby to jeszcze raz wszystko sobie podsumować. No ale była to ciężka, ale fajna droga. Jestem mega z tego akwarium zadowolony. Jak wiecie, są niedociągnięcia i pewne kwestie bym zmienił, ale na ten moment wszystko żyje stabilnie, nie ma żadnych zakwitów, więc transfer się jak najbardziej udał. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Bądźcie ze mną i dzięki za to, że jesteście ze mną, że dotrwaliście do tego odcinka. Nie wiem, czy wszyscy, czy nie, ale no to jakby robię hobbystycznie wszystko, więc nie zależy mi też na tym, żeby mieć jakieś milionowe zasięgi. Myślę, że do kogo to miało dotrzeć, to dotarło. Wielu z Was wiem, że się to podobało. Wielu z Was wiem, że też mnie krytykowało i tak dalej, ale jakby ja jestem właśnie takim typem akwarysty, tak sobie przynajmniej to mówię, który lubi robić rzeczy trochę po swojemu, lubi eksperymentować, robić pod prąd pewne kwestie, pokazać, że da się inaczej, bo myślę, że to hobby akurat w polskim wydaniu jest mega skostniałe. Ja chcę z tym walczyć, jak się z tym nie zgadzacie, uważacie, że są jakieś tylko utarte środki i ścieżki, można tylko jedną drogą, to zapraszam jakby wypierać na inne kanały, do innych twórców albo robić po swojemu, nikogo nie zmuszam do tego, żeby to oglądać. Tyle ode mnie. Miłego oglądania, yo! Dobrze, kontynuujmy sobie te dywagacje. Przejdźmy sobie od tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli od tego looku całego. Pokażę Wam, jak tutaj każdy koral z osobna się zaadaptował i jaki mam na niego plan. Zaczynając od prawej strony, mamy tą eufilię, która ciężko przędła w poprzednim akwarium. Teraz jest dużo lepiej, ona się otwiera dużo bardziej, ale też no, jakby ta lampa tutaj do niej nie dosięga do końca. Jest... no tak sobie wegetuje. Tu mamy tą eufilię, no, która się zrobiła taką bestią. Pięknie się rozkwitła. Widzę, że jej warunki sprzyjają. Fajny tutaj się mi udało ten jakby prąd wody ustalić nad nią. I ona mega
fajnie tutaj prosperuje. Naprawdę spoko miejsce dla niej. Tu mamy Monty Porkę, która Monty Porka. Przybliżmy. O, a teraz chyba fajnie widzicie. Ona też odżyła. Widzę, że zaczyna się rozrastać. Tam w poprzednim akwarium też wegetowała, widzicie, dużo takich martwych końcówek. Ona w tym momencie zaczyna się odbudowywać. Widzę takie po prostu białe końcówki, które świadczą o tym, że ona w tym momencie przyrasta w tych miejscach. Więc no, myślę, że to jest fajne miejsce dla niej, jest blisko środka. Tutaj jest ta skałka z kseniami, która tutaj ma tak naprawdę pole do popisu. Tutaj przykleiłem ją na górze takiej nowej skałeczki. Bardzo ładnie, tutaj razem te diskosomy tak samo. Bardzo dobre miejsce dla nich. Widzę, że to pięknie tutaj wygląda. Tutaj środek, jak wiecie, zarezerwowany dla akropor. O nich jeszcze za dużo nie mogę powiedzieć. Poza tym, że są to bardzo ładne odmiany kolorystyczne. Ta jest zielona po prawej stronie, tego nie widać w kamerze, ale ona jest taka zielonawo-seledynowa. Ta na środku jest niebieska. W tym filtrze w ogóle tego nie widać, ale ona jest niebieska. Tam są takie różowe. Na razie te akropory tutaj są pootwierane. Widzę, że to miejsce im odpowiada. Dalej, cynarina też bardzo odżyła. Otwiera się dużo bardziej niż w poprzednim akwarium. I tutaj ma fajne miejsce. Tutaj ją prąd za bardzo nie targa, ale jednocześnie jest blisko środka, ma dużo fajnego światła. No, cynarin, nie Jezu, styropora. No to jest taki nasz jakby taki topka akwariowa, w sensie ona rośnie, jest otwarta, dobrze się tu czuje. Widzę, że te miejsca, które były białe tutaj praktycznie, bo one były z tyłu akwarium niedoświetlone, zaczynają przybierać kolory, czyli zakładam, że zooksantele po prostu się tam reprodukują i ładnie to wszystko działa. Tutaj, no tu zoantusownia, ona cały czas stabilnie. Pójdźmy teraz od drugiej stronki. O, jeszcze tutaj. I te eufilie tutaj, podobnie jak te z lewej strony, też tak niby spoko, ale myślę, że mają tu za słabe światło. Natomiast to, co mi się podoba z tej strony najbardziej, to jest briareum. I miałem to briareum przenosić na całkiem osobną skałę, ale powiem Wam, że to, jak to wygląda z tej strony, to jest miazga. I będę się starał kontrolować rozrost tego briareum tu, ale generalnie daję jakieś tam zielone światełko tutaj temu, żeby to się rozrastało jak chcę. Pomiędzy będę tutaj wtykał z tej strony głównie eufilię, bo taki jest plan na tą część akwarium. No i tutaj to jest sarkopyton, który tak pół na pół sobie radzi tu. Myślę, że po prostu też ma tutaj za ciemno, ale usprawnienia światła przyjdą. Tutaj mamy kalustrę, która odżywa. Odżywa, ona była mocno poparzona przez tamtąże eufilię, której była blisko przedtem, a w tym momencie ona tutaj troszeczkę się regeneruje. Myślę, że na swoje warunki ładnie się otwiera. Patrzcie jeszcze na briareum z tej strony, dla mnie to jest miazga naprawdę. Piękne to briareum. Tutaj na tej martwej części Chalice, które też wiecie, że mi padło w poprzednim akwarium, no tutaj rezerwuję to po prostu na eufilię. Mam nadzieję, że jakieś ładne mi się uda dostać. O, w tym typie. Nie chcę tych, chcę takich. Jak najwięcej. Dobrze, dalej. Tutaj mamy piękną akantastrę, która się tu bardzo dobrze czuje. I tu niedaleko jest następna, która również sobie tutaj bardzo dobrze radzi. O akroporkach już mówiłem. Tutaj może widać bardziej też kolory tych akroporek. Więc tak to wygląda. No i tutaj wisienka na torcie, czyli rozwalony Duncan, który teraz jest z 3 koloniami. Tam jedna pojedyncza, ta główna i ta. No i ten Duncan tutaj po prostu też prosperuje zajebiście. Dobra, przejdźmy sobie do
technicznych rzeczy, więc zamontowałem na ten moment jeden cyrkulator z tamtego akwarium plus tamten z Chińczyk taki, który no pompuje jak nie wiem, ale nie ma żadnych ustawień, ale pompuje jak nie wiem i kosztował 110 zł, więc jak nawet mi się zjebie za nie wiem 3 miesiące, to nie będzie mnie to bolało. I ten przepływ się ułożył bardzo fajnie. Ja na razie próbuję tak zrobić, zminimalizować rozdmuchiwanie piasku tutaj. To mi się prawie udało zrobić. Myślę, że tego piasku jest jeszcze troszeczkę za mało w tym akwarium, więc go dosypię. Ale generalnie widzę, że te wiry i ta turbulentność jest fajna. Tutaj się prąd skupia na środku i żadne korale nie są gdzieś tam poszkodowane jakoś bardzo i mają dość fajny przepływ wokół siebie. Nie ma żadnych martwych stref. Tak mi się wydaje, że tak mi się to udało zrobić. Te skałki też, jak widzicie, są takimi negatywami, że one są jakby przestrzenne, ale też nie jednolite. Ta jest bardziej jednolita, ale też ma tutaj z każdej strony opływ fajny, więc to wszystko fajnie działa. Tam jest wszystko zasyfonowane, żeby nam to za bardzo nie chlupało. Tego nie pokażę wam teraz, bo to jest tam pozawalane gąbkami jeszcze, żeby wyciszyć to wszystko. Nie chcę mi się tego wyciągać. Przejdźmy do sampa. Sampiczek. Tutaj jeszcze to wszystko nie jest ogarnięte. Nie chciało mi się tego robić. Muszę zrobić kabel management, bo jest to dość niebezpieczne. Nie chcę tego zalać, ale generalnie kupię nową listwę. Wszystko trafi tam z tyłu na szafkę. Tam będzie to pochowane. No co tutaj jest? Tutaj są dwie skarpetki. Jest ten odpieniacz, który daje radę. Jest tutaj ceramiczka, której może być jeszcze więcej. No i wisienka na torcie, czyli tak naprawdę to refugium, do którego kupiłem taką lampeczkę nową, która świeci na niebiesko-różowo. I to refugium, proszę Państwa, no ja widzę po prostu zajebiście, jak stabilizuje zbiornik. Po prostu jak wryte azotany i fosforany są dokładnie na tym samym poziomie, to refugium bardzo szybko rośnie. No i myślę, że przez to też stabilizuje, bo to pewnie im szybciej rośnie, im jest brudniejsza woda, a ona sobie rośnie dość stabilnie, więc mega to fajnie działa. Tutaj media filtracyjne, no i pompa. Tak to sobie na razie zrobiłem. Tutaj na drzwiczkach kontrola jest temperatury, 4,5. Pompa dozująca, właśnie na razie dozuje tylko PCA i alkaliczność, ale muszę zacząć dozować też magnez, bo zwyczajnie ten magnez łeb na szyję. Więc tak to tutaj sobie wygląda. Jest ciasno, ale działa. Mam to pozabezpieczane. Się nie leje, nie wylewa. Pompy zwrotne działają póki co. No i tyle. Ok, kontynuując, powiem o parametrach. Tak jak mówiłem, jest dość stabilnie, nawet bardzo stabilnie bym powiedział. O, jeszcze zobaczcie sobie tutaj luk na akwarium, a nie, bo tutaj jest jakby inne światełko, ale dobra, nieważne. Jeśli chodzi o parametry, to tak, zasolenie jest 1,026 z lekką nadwyżką, tam jest, no nie jest 1,0265, ale coś ponad 1,026, tak jak chciałem. Alkaliczność oscyluje mi na razie między 8,6 9,3. Ostatni pomiar to było 9,3. Ostatni pomiar dla wapna to było 425 ppm, magnez 1250, dlatego też chcę właśnie podpiąć magnez do dozowania z powrotem. Tam jeszcze fosforany prawie niewykrywalne, azotany 5, żadnych NO2 nie ma. Zacząłem dozować jod, bo mi tam zahacza o dolne granice, chyba 600 mg na litr, więc trzeba zacząć dozować. Zaczynam sobie dozować też stront, dolewam bakterii świeżych, no bo jest to jednak nowy zbiornik i tak dalej. Dzisiaj zrobiłem test ACP, więc te wyniki ACP też Wam pokażę. No i tak, teraz może, nie wiem, czy mi się to uda wszystko pokazać, ale spróbuję Wam
rozpisać koszty. No, to jest jakaś tam inna rzecz. Nie wszystko udało mi się w tych kosztach, które założyłem, zrobić. Dobrze. Mówiłem wam, przejdziemy sobie teraz koszty. Więc zacznijmy sobie od akrylu, który mnie kosztował w sumie 2800. W tym już było cięcie i był też cały akryl do sampa, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o koszty. Szafeczka 1350. Dodatkowe narzędzia, czyli wszystkie jakieś liniały, papiery ścierne, jakieś kątowniki i tak dalej, które mi to pomagały, żeby spinać. Mniej więcej tyle to kosztowało. Chińskie pompy cyrkulacyjne 220, grzałeczka 160 nowa, wypożyczenie ukośnicy, które tam było po drodze 2 stóweczki, piasek 250 nowy, skałki 150, klej 30 zł, hydraulika 600, lampa do refugium 50 zł, mocowanie lampy wiszącej tej nad akwarium 150, dyfuzory wylotowe z AliExpress 3 dyszki, listwa elektryczna 100. Chyba niczego nie pominąłem. Widzicie, koszt no to jest 690. Natomiast czekajcie, niech się zastanowię. Myślę, że to jest generalnie wszystko. Koralami nowymi, no to dobijam tutaj do jakichś 7 koła. Więc ocencie sami, czy dużo za kompletny zestaw, taki dość fajnie zrobiony. No, z tą wadą, że szafka jest trochę za niska, ale jakby szafka jest pancerna, akwarium fajnie wyszło, wszystko gra tak jak miało grać. No, myślę, że jest to warte swojej ceny i nie jest to ani mało, ani dużo. Sam to w większości robiłem, więc nie ma tutaj robocizny. Tak to wygląda. Okej, moi drodzy, czas przejść do tematu dzisiejszego odcinka, który jest dla mnie troszeczkę przerażający, ale też no, jest jakimś tam ziszczeniem pewnych marzeń, dążeń i tak dalej. I ja też o tym wspominałem wam w poprzednich filmach. O co chodzi? Chodzi o projekt tworzenia nowego akwarium. Tak jak wam pokazywałem na tym odcinku, jak sobie możecie zobaczyć, wszystko tutaj jest na zewnątrz, nie ma sampa, jest filtr przepływowy, plus sterylizator, plus odpieniacz, taki zewnętrzny tutaj właśnie na akwarium. Co jeszcze? Akwarium będzie miało maksymalnie tyle estetyki, ile się da. Chcę, żeby nie było widać żadnej hydrauliki, poza tym co konieczne. Nie chcę, żeby tutaj były widoczne jakieś kable. Lampa będzie wisiała na lince z sufitu. Z tyłu będzie akwarium, będzie kosz spływowy, w którym będzie cała ta startowa i początkowa hydraulika. To są, wiecie, jakieś tam zgrubne rzuty tego, jak to będzie wyglądać. Tutaj, co tutaj mamy, to jest po prostu jak to będzie wyglądać pod spodem, nie? I tutaj sobie zrobiłem taki schemat mniej więcej obiegu wody. Tutaj będzie sump, woda będzie właśnie spływać tędy tutaj do tego kosza. Chcę zrobić 2 i tutaj sobie będzie płynąć różnymi przegrodami w sumpie. Tutaj jest pompka, która będzie na koniec wszystko tutaj z powrotem wyciągała do góry. Będą takie 2 dyfuzory w tą stronę martwych stref. No i to jest tam też gdzieś zgrubny projekt sumpa, który też będę robił sam. Pierwszym etapem, który już rozpocząłem, to jest zamówienie tej szafki. Ona będzie stworzona jako taka rama czarna. Tak jak tutaj widzicie,
Tutaj jest ściana, pod którą będzie to stało. I tutaj w środku też będzie płyta OSB, żeby sobie to stało. Więc tak to widzę. Szybki wstępik. Dzisiaj będziemy się zajmować kolejną rzeczą związaną z postępami w tworzeniu nowego akwarium. Zobaczycie mój pierdolnik na strychu, jak ja sobie tam działam. Na koniec też powiem, jak postęp prac z szafką. Dzięki. Taki problem, że tutaj mamy właśnie taką płytę, która ma ponad metr, którą chcę poprzycinać. Tutaj mamy stół, który jest dużo mniejszy. Nie jestem go w stanie stabilnie przyciąć tej płyty bez jakiejś pomocy. Więc to, co robię teraz, to stworzę sobie taki prowizoryczny stół w kształcie takiego rogala wokół tej piły. Dobra, ja stolarzem nie jestem, ale stół jebnąłem. Prawda, że piękny? No, teraz jeszcze tylko sprawdzę, czy się licuje z piłą, bo jak się nie licuje, no to nie wiem. Więc tak to wygląda. Tutaj te powierzchnie się fajnie zlicowały i tamta też. Zrobiłem sobie próbnie takie przeciągnięcie po tych blatach tym kawałkiem akrylu. No i wygląda na to. Ten etap przygotowania się zakończył i jest git. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ale na dalszej części nagrania już chcę stricte wycinać te elementy, które mi brakuje. Także do dzieła! Dobra, słuchajcie, przygotowałem sobie tutaj pierwszy kawałeczek do cięcia. Zawsze robię taką opaskę z taśmy, bo po prostu ładniej wychodzi cięcie, nie ma takiego ostatniego zadzioru na końcu. Do dzieła! Ok, mamy dwie idealnie równe płyty. Dobra, moi drodzy, pobawiliśmy się w to cięcie. Teraz chcę wykonać pierwsze klejenie. Klej, poczekamy minutę, wyciągniemy szpilki, to zacisnę. Na ile to jest w miarę jasno widoczne. Czekajcie, może mi się uda włączyć troszkę światła. O, wykonałem tą pierwszą spoinę. Płyta już jest wstępnie związana, nie chcę jej zbyt mocno naciągać, ale wygląda na to, że tutaj już jest związana, więc myślę, że można by było polerować następne tafle i je tutaj wkleić. Wykonałem jeden ważny krok, kulę przemu, który mnie stresował, ale już jest wykonany, czyli mianowicie zamówiłem wszystkie elementy do tego akwarium akrylowego. Według tego mojego projekciku, który pokazywałem w pierwszym odcinku. Będę Wam pokazywał te płyty, które zamówiłem i od razu pokażę, które to są rzeczy. Co przy takim doborze właśnie elementów, a nie innym. Przeźroczyste, 15 mm o wymiarach, a nie. No i zaraz Wam tutaj pokażę właśnie na tym. Tutaj to jest rzut z góry, więc te elementy właśnie to jest ta ściana, tu patrząc od góry, ta podstawa, dotąd tutaj do tej krawędzi, tutaj, to jest druga ściana, coś tu się zamawia, coś tu się klei, szapeczka się robi, więc idzie fajnie wszystko do przodu. Akryl. Całości. Ile osób w Polsce dodaje filmik z unboxingu akrylu na YouTube? Jedna tutaj jest uszczerbana lekko, ale bez tragedii. Krawędzi muszę powiedzieć, że spoko. No, coś tu jest przerysowane. Dobra, to garść informacji dla Was, gdzie jesteśmy, co się teraz dzieje i tak dalej i czemu tak. Więc tak, no ja sobie tam pomierzyłem te elementy akrylowe, co przyszły i te wszystkie małe są fajnie pocięte, natomiast te duże, te kluczowe, pół metra na metr, one nie zachowują dokładnie wymiarów. Druga rzecz, iż uznałem, że potrzebuję czegoś takiego. To są takie przymiary liniowe, które już dawno sobie chciałem kupić.
Jest taki problem, który niestety zauważyłem już przy poprzednim klejeniu. Teraz wam pokażę. Mówię o klejeniu tego. Tutaj to jest fajnie sklejone. Tutaj jest wszystko ok, ale w środku nie jest idealnie. To poniekąd też wynika z tego, że nie doszlifowałem tego, ale też z tego, że nie byłem w stanie ustabilizować idealnie tych elementów. Szybko ustabilizować w trakcie klejenia. Po prostu mi się to zaczęło ślizgać, tańczyć, kiedy klamry zaczynałem dociskać. W związku z tym już wam pokazuję. No i te klamry, które ja mam, które wam potem pokażę, nie nadają się idealnie do tego. Więc czekam teraz właśnie na te zaciski stolarskie, żeby mi przyszły. Spróbuję wam uzmysłowić, jak sprawy się mają odnośnie tego, co mówiłem. I wam wytłumaczę może na początek, dlaczego te zaciski, one nie są zbyt dobre. One są przystosowane do takiego ułożenia materiałów, żeby te materiały leżały na nich tak. 1, 2, 3, 4, 5, czyli tych kluczowych elementów. I wiecie co? Wygląda na to, że nie są aż tak złe. Właśnie te, które sobie zamówiłem. Pomierzyłem sobie przekątne nimi. Bardzo fajnie się nimi mierzy. Bardzo przydatne to jest. Jakieś 1,5 mm do pełnego metra. No i jak sobie zobaczycie, to większość z tych elementów mniej więcej takie długości już ma. Tutaj zapomniałem chyba zmierzyć, ale to sobie oczywiście domierzę. Więc tak się sprawy mają. To może sobie przytniemy teraz te płyty przednią i tylną, żeby już chociaż tutaj pójść do przodu z tym. Nie? Dobra, słuchajcie, szybkie wyjaśnionko, co się dalej tu dzieje. Mamy drugą płytę już, która jeszcze nie jest przycięta. Tak jak mówiłem, one w sumie kąty mają spoko. Pokażę wam, jak poleruję te krawędzie. Szlifuję krawędzie. Staram się, żeby to szlifowanie było w całości. W sensie nie szlifuję w jednym miejscu, tylko nawet jak nie dokończę, staram się przejechać całość. Jeszcze mam bonusowy kontencik dla was. Taki teścik węgla aktywnego. Przyszli części z hydrauliki. Więc tak, moi drodzy, zaczęło się klejenie zbiornika. Niestety nagrania szlak trafił. Nie pokazywałem, jak te dwie części są klejone. O, tutaj jest nawet taka przeloteczka. No i spoko.
Dobra, bo nie powiedziałem w sumie, czemu się przyniosłem na dół. Więc no, żeby to klejenie było pewne, bo tutaj jest ciepło, a na górze jest cały czas mróz. Dobra, słuchajcie, zanim tutaj już to zaczniemy sobie kleić, pokażę wam, jak są wykończone te krawędzie, żebyście rozumieli, po co te wszystkie piły, szlifowania i tak dalej. Tutaj może tego nie widać, bo tam jest folia w środku, pod spodem i ona trochę tu zaburza, ale zobaczcie, jak to jest wykończone. Dobra, słuchajcie, klejenie się chyba udało. Tak wygląda ta spoina. Nie jest ideał, ale jest spoko, wiecie. Dzisiaj jest wielki dzień, bo żenimy to z tym, czyli z podstawą do dzieła. No, zobaczcie. Dużo jest jeszcze na niej pyłu i tej pasty, ale myślę, że wygląda fajnie. Na moje potrzeby domowe wystarczy. Jeszcze potem przejadę samą taką pastą, takim futerkiem. Przepraszam, nie pastą, tylko tarczą z futerkiem, żeby to dokończyć. Mam pojedyncze bąbele, ale tak jak mówię, jest to przyłapane w porządku, jak na ten poziom wykończenia ręczny. Także spoko. Siema, jest kolejny dzień. Pokażę wam na szybko szafkę, bo w końcu jest! Przyszła! Ale naprawdę to jest wszystko solidnie na tych profilach zrobione. A więc słuchajcie, tutaj mamy przygotowane elemenciki pod komin spływowy. I jak to już będzie sklejone, to będę już montował tą część hydrauliki, która będzie tutaj w tej części. Szalejemy dzisiaj dalej. Kolejny dzień, ale już bliżej, coraz bliżej. Słuchajcie, przed chwilą przykleiłem tę nawierconą powierzchnię. Dobra, słuchajcie, zrobimy małe podsumowanie, gdzie jesteśmy teraz. 3 kawałki akrylu przyklejone. Zresztą widzieliście to. Więc jak przyjdą te kolanka, to robimy tą hydraulikę, która musi być. Wklejamy potem też rurki. Czuję, że tam woda gdzieś coś cieknie, czy coś nie tak jest, to po prostu to poprawię jeszcze klejem cyjanoakrylowym naokoło. Mamy na ten moment sklejone te 3 ściany ze sobą.
Wolę sobie zabrać głos, bo zostały mi ostatnie elementy do przyklejenia. Teraz wam pokażę. Tutaj te krańcowe przewody z PVC, no to są powrotne i te dwa z akrylu wklejone tutaj syfony po prostu z akrylu. Właśnie z akrylu, żeby tutaj się do tej podstawy akrylowej to przyspawało. I co? Planuję tutaj jakieś krótce elastyczne, tylko sprzątać ten rozpierdol. I tak naprawdę zostało nam, słuchajcie, zrobienie hydrauliki, ale hydraulikę zrobimy dopiero jak to będzie już stało na szafce. A chcę to postawić też na szafce, zanim zacznę sobie polerować. Dzień dobry moi mili, wkraczamy w kolejną fazę. Tutaj jest sampik już, który też jeszcze chyba przetestuję na zewnątrz. Zaraz go wyciągnę i sprawdzę po prostu. Tutaj mam jeszcze taki klocek z akrylu, było centymetry grubości. Jego przetnę, jakoś podzielę na dwa równe 3 cm kawałki. Albo po prostu przetnę to na pół, jeszcze się zastanawiam. No i w ten sposób tutaj wkleję w środku jeden, drugi. Kleiłem go w poniedziałek, czyli 2 dni on sobie już schnie, więc teoretycznie myślę, że on już jest w takim momencie już sklejenia, że mogę sobie tam go zalać wodą. Wsadziłem glony z refugium. Możecie sobie wyobrazić, jeśli ja produkuję samodzielnie wodę Ero, no to produkuję jakieś tam 60 litrów dziennie, może trochę mniej, może trochę więcej. Z tym ciśnieniem, które mam w sieciowym, bo ja nie mam żadnej pompy, która mi tam przeciska przez ten filtero. To się dzieje powoli. To już jest słona woda. Tam sobie działa jeden cyrkulator, który dmucha tutaj wodę. Przerzucić tutaj, będzie jakieś 16 litrów takiej brudnej wody. Co jeszcze? Tutaj jest piaseczek. Do piaseczku tutaj trochę jest. Ja połowę tego piaseczku po tej podmianie dzisiaj chcę też tutaj przerzucić już. No i połowę na razie wrzucę tego piasku z powrotem do starego akwarium. W wodzie kranowej ten cały system, że tutaj bardzo mocno to wszystko siorbie i chlupie. Więc tutaj działałem z tym, żeby zrobić taki troszeczkę odpowietrznik. Nie. W pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, piasek partiami będzie szedł. I chcę tą skałkę tutaj tak nieładnie błazenką trochę zabrać. Liczę się z tym, że nie wszystko może pójść gładko. Siemanerko. Jest chyba 2 albo 3 dni po ostatnim nagraniu. Już nie pamiętam. No żyję. Od wczoraj w tej wodzie. Więc nie jest najgorzej. Tutaj cały czas ten rozpierdol jeszcze trwa. Propos parametrów, tutaj sobie zrobiłem wczoraj pierwsze pomiary i dzisiaj jest 23, jak to nagrywam. Tutaj mam takie śmieszne ustrojstwo, które wam mówiłem przy okazji walki z Dino w jednym z filmów. To są azotany, słuchajcie. To wszystko, co chcecie obniżać, regulować. Ja sobie dozowałem, żeby walczyć z Dino, ale to jest inna sprawa. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, po co to robiłem. Natomiast te azotany zamierzam sobie dodać zaraz do nowego zbiornika. Ja nie sądzę, że w ogóle tutaj mi się NO2 pojawi. Glony w refugium, nic tu więcej nie ma w sumie poza tym. Zaraz będzie ta ceramika. Jak wszystko będzie ok, to lecimy z tą ustaloną kolejnością. Czyli skałka z kseniami i dyskosomami, potem dunkany i reszta zoantusów. I przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę. No ale to jest nowy zbiornik, dużo więcej wody. Ale gdybym przeniósł to wszystko teraz na raz,
no to wszystko to, co tutaj już jest dojrzałe, powinno tutaj zacząć działać, tak? Bez jakichś tam adaptacji i tak dalej. Wszystko powinno po prostu zacząć działać. Dobra, wypiąłem sobie filtr, żeby Wam pokazać, co tutaj jeszcze jest tak na szybko. Więc tu jest skarpeta, tu jest komora na odpieniacz i ceramikę, tu jest refugium, pompa i tu jeszcze przegródka na media, na węgiel aktywny i tak dalej, których chyba też już wrzucę, myślę. Tak po prostu zapobiegawczo, bo wiecie, zmycia po prostu tych wszystkich prac, jakaś chemia tutaj jeszcze może krążyć i pewnie krąży w jakiejś ilości. Więc ten węgiel aktywny mam nadzieję, że mi pomoże to wszystko wyczyścić. Dobra, jedziemy, wrzucamy tutaj ceramikę. Dobra, to jest tyle. Zasypuję z powrotem filtr przepływowy, dorzucę tam nowej ceramiki, tutaj dorzucę nowej. Zmieniłem kierunek działania tamtych pomp, tam z tyłu, co widać. Jak tak ułożę kadr, to w ogóle scena jak z Duny. Muzykę podłożyć. Teraz tutaj robakołaki wyjdą. Nie, jak to się nazywało, czerwie. Tak, nie wszystkie. Ale tutaj znalazłem go. Jest, żywy. Jest na Sariusik. Garść update'ów. Jest 3 dni po ostatnich testach, więc bez jakiejś adaptacji powinno być wszystko ok. Tutaj jest taka drobna rzecz, ale cieszy. Złapie mi ostrość. Tak, tutaj są zoantusiki, które oddarłem od szyby. Zakupiłem sobie troszkę skałki. Traktuję to jako materiał biologiczny, który zawsze wpływa jakoś pozytywnie na stabilizację zbiornika. Teraz zobaczycie nagranko, jak już może jest jakaś lampa zamontowana. Dobra, moi drodzy. Na razie sobie obserwujemy wszystko. Wróciła czapa na head. Przeniosłem prawie całe życie. Tam zostały zgliszcza. Żegnam się bez sentymentów z tym gównem. To cóż, to tak. Wszystko jest przeniesione. Kraby, ryby. Tutaj już wszystko wylądowało. Koralowce też oczywiście. Został mi piasek i ślimaki. Ja docelowo chciałbym mieć Gyre, cyrkulator, ten taki podłużny. To gdzieś mnie tam interesuje. Ona jest fajna, tam są takie jakby szyny, które można przesuwać, dostosowywać. Więc będzie to już pod tą lampę. Ją sobie zawiesimy i zawiesimy też to stare gówno, które tu leży. Muszę gdzieś znaleźć uchwyty oryginalne. Mam tutaj trochę nowej skały, którą chcę jakoś pomodelować. Jeszcze chcę poruszyć jeden temat, mniej pozytywny. Ciężko na razie stwierdzić. Natomiast chcę pogadać o tym, tak jak wskazywaliście w komentarzach niektórzy. No, ja tak, wiecie, ja sobie tutaj wszystko zmieściłem. Przyznaję się do błędu. Maciek nie jest nieomylny. No, nie przemyślałem tego po prostu. Tutaj wejdzie jeden odpieniacz sensowny, a na szczęście wejdzie ich nawet 2 i docelowo będą 2 po prostu takie same. Tunze 9004 to jest jedyny odpieniacz, który tutaj ma rację bytu. Szukałem czegokolwiek, co nie przekracza 30-35 cm na wysokość. 20-30 ślimaków jest jeszcze na skałach, więc bilans jest taki w okolicach 40-50 ślimaków na ten moment. Szkoda, że tego nie pokazałem w sumie. Tak ostentacyjnie po prostu wrzuciłem wszystkie.
i się śmiesznie rozpierzchają. Tamten ciągnie jednego na sobie, ten gdzieś tu odbija w drugą stronę. Tu jest piasek, tu jest kurna piasek. Tutaj stary słoiczek się idealnie wpasował. Nie widać tego chyba do końca, ale jest w zasadzie idealnie z płytą. Będę sobie tam wężykiem do niego doprowadzał wodę. Tu jest miejsce na pozostałe suplementy. Co? Zapraszam do dalszego oglądania. Zdecydowanie jestem do tyłu z oświetleniem i jeszcze biorąc pod uwagę to, że tutaj chcę, żeby te SPS-y się rozwijały, to akurat tutaj SPS-y mają, takie ustawiłem, że tu jest po lewej stylopora, tu na środku tutaj akropory i tutaj jest montipora, więc akurat się skupiają te SPS-y na środku, ale docelowo fajnie by było przejść na dwie hydry, na przykład 32 i tak dalej. Dobra, znowu się rozgaduję, ale to tak tytułem wstępu. Także miłego oglądania, no i dzięki za trwanie przy tej serii. Cześć moi drodzy, kolejny dzień. Dzisiaj może troszeczkę będzie przyjemniejszy odcinek, w sensie dla mnie może. Komentarz taki, to jest ta wersja prymitywniejsza, powiem, że jest też wersja DC, chyba to jest AC, jest DC, z tym sterowaniem takim dodatkowym. Uznałem, że nie będę dwa razy, bo na niektórych aukcjach kosztuje 1000 zł ten nowszy model, ten kupiłem za 600. Dobra, ja to zamontuję i znam relację, czy to działa. Dobra. Wygląda na to, że jest zamontowane, działa. Dwa się zmieszczą spokojnie takie. Zobaczymy, jak będzie performance wyglądał tego urządzenia.